wiedziałam, że muszę go natychmiast zapisać, tak jak przyszedł. So, in a way, it wasn't thought out, but subsequently I realized that, of course, I have been deeply affected by the Bible. I mean, you grew up in Ireland, and there's, you know, the Mass and all this. And so I did use what is a very strong metaphor. But again, it happened spontaneously. I to nie jest coś, co ja sobie specjalnie wykoncypowałam, czy nad czym bardzo długo myślałam. Ale oczywiście wszyscy jesteśmy przesiąknięci metaforyką biblijną, tradycją, mszami. W jakimś sensie to po prostu siedzi w nas głęboko. I jak teraz o tym myślę, to zostało to wydobyte na powierzchnię. The language is Moses. Yeah. The language is that power that will lead us out of the Egyptian captivity. Język jest Mojżeszem, który nas wywiedzie z niewoli. At the time, I remember I had small children, and I had a child's book from America where it had a picture of Moses' mother when she had given up the child, and she was in clinical depression. And I thought, yeah, but she made the better of two choices. She made the choice that had hope. Otherwise, she keeps the child and is killed by the Egyptian soldiers. So it's about that. It's about throwing your bread upon the water, about putting the child in a basket. And maybe it's going to be eaten by crocodiles, but maybe not. I pamiętam książkę dla dzieci, którą wtedy czytałam, która pokazywała, że matka Mojżesza była klinicznym przypadkiem depresji, sytuacji beznadziejnej i z dwóch złych wyborów dokonałam tego, który oferował pewną nadzieję. Wypuszczając małego Mojżesza na wody, mogła mieć nadzieję, że przeżyje. No może go zjedzą krokodyle, ale może nie. A zostawiając Mojżesza, było pewnym, że oboje giną. Not that he was abused, but the fact that it was the Pharaoh's daughter, a woman waiting for that little bolt of language. I to nie były krokodyle, które czyhały na Mojżesza, ale była to córka Faraona. Wydaje mi się, że to, że Mojżesz trafił w ręce kolejnej kobiety, jest tutaj znaczące. Yes, many people have taken up the whole idea of Pharaoh's daughter, and even the book. My second book in English was called Pharaoh's Daughter. If the poem means that, I didn't consciously mean that, but it doesn't mean that the poem doesn't mean that. If that's the case, then the poem is bigger than me, and I'm very happy. To prawda, ta figura córki Faraona została podjęta przez bardzo wiele osób. Moja druga książka po angielsku nawet miała tytuł Córka Faraona, ale nie było to coś świadomego w tym wierszu, co oznacza, że prawdopodobnie wiersz jest większy ode mnie, jest czymś więcej, co mnie cieszy. Tylko nie ten. I was a young woman and I was breastfeeding and I was all, and it's so old-fashioned now. Yeah, I'm glad I wrote it at the time, but I find it very narcissistic. To jest bardzo stary wiersz, który napisałam w czasie, kiedy karmiłam piersią. Cieszę się, że powstał w tym czasie, kiedy powstał, ale jest to już zamknięta historia. Ten wiersz jest bardzo narcystyczny. Może krótko skomentujesz tylko obrazy. No, I've written actually a few other poems as well where it's city as woman, and I think I have that idea from having been in Turkey and seeing in different museums the great Hittite Kubaba or the Lydian or Kibele or the Lycian or the Carian or even the Ionian Diana of Ephesus. She has animals on her body, but she has a city on her head, and I think that's where it comes from. I obraz
miasta na głowie, kobiety posiadające miasto na głowie, pochodzi z czasów, kiedy mieszkałam w Turcji, gdzie chodziłam do różnych muzeów, w których występowały takie posągi czy obrazy. Mam szereg przykładów z tradycji, które używają tego obrazu. In English first, translation by Tom McIntyre. Jerusalem. Thinking of you, milk fills my breast. I'm Jerusalem, the holy city. The milk and honey flow, carbuncle and sapphire round me. Rubies my gable and my roof tree. The gates are of crystal. I won't tell you get a swell's head, nor would I satisfy you to think I had it that bad. Rest assured, for my condition there is no cure known. I declare myself helpless, saying, I'm a woman, milk fills my breast. Jerusalem. Nervini mort, yunum divina machiaca. If may Jerusalem of Bahanaka, or will middle like the water of the wish of Muslim. From a vorteca laka, or paramogel, mogufa, or paparini. Sabina to Spoker, and Jenta the Rubini, Mr. Crystal, of which Sabine. I don't know, you hear me that day. Doesn't Welsh, your Bokham Applehead. You go in the little sauce of it, like a yapper, or Sam Roy. You think again, not within lights of a mare nor a college. You'll own up for winning of me, the quick humanity monologue. Now the masculine will turn to feminine. Jeruzalem. Kiedy myślę o Tobie, jako wypełniam pieśń. Jestem Jeruzalem, miasto święte, mlekiem i miodem płynące. Karbunkuł i szafiry są fundamentem. Zdrowi i belka do zdrowym, bramy z kryształu. Rzuci powiem, woda uderzyła Ci do głowy. Nie dam Ci też satysfakcji, byś myślał, że płoniesz tak bardzo źle. Bądź pewien, na moją przypadłość nie znam lekarstwa. Ogłaszam stan bezbronności. Powiedz mi tak. Jestem kobietą. Mleko wypełniam pieśń. Just say that recently I've been looking at my poems again and have realized that at least 80% of them come from dreams. And I was reading an article recently by an ex-student of mine actually who said that Wittgenstein talks about dreams and he disagrees with Freud and he disagrees with Jung. But he says there's something in a dream that we recognize even though we can't explain it. And I think, in a way, that's what my poems are built on. Kiedy ostatnio przeglądałam swoje wiersze, uświadomiłam sobie, że 80% z nich to są pewne sny. I jednocześnie też ostatnio czytałam artykuł jednej z moich byłych studentów, który cytował Wittgensteina. Wittgenstein zgadza się z Freudem ani z Jungiem i uważa, że sny nie są wyjaśnialne, że sny są czymś więcej. I wydaje mi się, że to jest, że tak należy czytać moje wiersze. To z tego są zrobione moje wiersze. It's like good poetry, according to Eliot. Communicate before it is understood. Yeah. But I think that's how poetry works. Yeah. I have forgotten you. Eliot, but I have to read him again on that. I zgadzam się z Tobą, że poezja prawdopodobnie mówi, zanim rozumie, to znaczy wyraża coś, zanim jest to racjonalnie przemyślane. Okay, let's move to the first poem. Also associated with the Orient, ex-Orient. A few words of introduction. Kilka słów wprowadzenia do wiersza zdania eksperymentu. I couldn't get out of Ireland quick enough as a teenager. And I suppose marrying a Turk and going off to Holland and Turkey was the equivalent of getting a Erasmus. Kiedy byłam nastolatką, mogłam się doczekać, aż się wyrwę z tej Irlandii i wyjście za mąż było jedynym sposobem.
wyjście z Mazurka i ucieczka do Turcji była jednym wyjściem, pewnie dzisiaj mówi do Erasmus. And I've noticed that my children have torn out that page, so I have to read it from here. Moje dzieci wyrwały tę stronę z zbioru. So I came back to Kerry to set myself up as a poet, and I thought I had something to offer, but nobody was interested. But I wrote the poem. I jest to moment, w którym uświadomiłam sobie, że jestem poetką i chciałam coś zaoferować ludziom, ale nikt nie chciał tego brać ode mnie. Venio ex Oriente. Eastern spices I bring with me, and from the Tsars a mystery, and perfumes from Arabic land would not make bright this small white hand. My hair is henna brown, and pearls to my neck hang down, and my navel here conceals vials of the honey of wild bees. But my body breathes another musk that smells of wild mint and turf, scent of honey from an ancient hill that has darkness in its tint. Tugum liams we sri and litter is ruin the Mazur, is Quran na Haroiba na Gadig the Lodging Bond. The henna in good broider is purely a mabroid, is thou crocamal navad, the heart in the gone. Thomas elle Macholinche, love the mallow or imminent flaps, the mean blast vishni is monishe, is Gurdurka Adas. What's the translator? Michael. A bilingual poet by the way. Dania jest Orienty. Wiozą przyprawy z Orientu, bazaru smak tajemnicy, pachnidła z arabskich krajów, wzroszą tej białej dłoni. Henną spływają mi włosy, sznury pereł mam na szyi. W pętlu skrywam złotą fiolkę z miodem bajki dzikiej pszczoły. Moje ciało myci jak nad innym piszmem, torfem, międem, pachnie miodem z gór łagadnych, który mokno ze swą barwą. Kolejny wiersz. Okay, we'll be reading poems. Read a number of poems. You'd like to read them from the memory? Yeah, I'd like to. Dark Master? Yeah, yeah. Lula chciałaby przeczytać dwa wiersze, które nie zostały umieszczone w tej prezentacji. Those poems are very old. I wrote them 30 years ago. But recently I've just become more interested in other things. One of them is death, basically, and depression. I have suffered for years from clinical depression, and I decided to make it into to personify it as a dark master. I to są dość stare wiersze, napisane 30 lat temu, ale są ważne dlatego, że opowiadają o depresji. Are these new ones? Newer. Okay, newer than these. Okay. Te są nowsze. Oba mówią o depresji i śmierci. Są to tematy, które mnie teraz zajmują. Między innymi dlatego, że przez lata siedziałam na klinicznym przypadek depresji. Because the modern Western attitude is, oh yeah, you must learn from everything. So I said, the last time I was depressed, I thought, this is a learning experience. What am I learning? And I decided I was learning to let go. I was learning death. And the whole poem comes from that. I współcześnie mamy taką obsesję, taki przykaz, imperatyw, żeby się uczyć ze wszystkiego, odnosić naukę. I ostatnim razem, kiedy cierpiałam na depresję, starałam się sobie mówić, że to jest właśnie proces uczenia się. Zastanawiałam się tylko, czego się teraz uczę. No i odpowiedź brzmiała, uczę się śmierci. Should I read it in English? The English is by Mazur. My dark master. I've gone and tired myself out. I've
hired myself out to death. We drew up a contract and set the seal on it by spitting on our palms. I would go with him to at least for a year and a day. At least, that was the deal, as I remember it. When I met him at the Harding Fair, he inquired if I'd yet been taken. What a stroke of luck, he declared, when a master can set on a maid, and a maid can set on a master. I was only 19 years old at the time the bargain was struck. I made my mark on a bit of paper and was indentured on the spot. What a stroke of luck, I declared. What a stroke of luck that I fell into his clutches. Not, I should emphasize again, that he meddled with or molested me, for, to tell you the truth, our relationship was always much more akin to walking out or going steady. I lead his blue black cows with their fabulously long horns to water. They lie down in pastures of clover and fescue and lucerne. I follow them over hills far away in green. I lead them down beside lots of where they find rest and where they are restored. I drive them with my rod and my staff through the valleys of loneliness. Then I might herd them to a mountain path, to a summit where they browse on PASTWO, and where I, when I look down, get somewhat dizzy. His realm extends as far as the eye can see, and beyond, so much so a body might be forgiven for thinking the whole world under his sway, particularly after the soft sighs of suffering souls in the darkness. He himself has riches that are untold, coming down as he is, with jewels and gems. Even John Damer of Stronę, even his piles of gold, would be horseshit compared to them. I fired myself out to death, and I'm afraid that I will not ever be let go. What I'll have at the end of the day, I have absolutely no idea, either in terms of three hops and a cot, or if I'll be allowed to say my say. WSZYSTKO. Tom Shanaich and Nine Shiragan Moss, Adrian Puck and Yelka Titan. Great Timor Lakeler, Tech Trade, Spoff, Angshra, Apparently and Flamer, Yetza. With a flesh at Martin of Caesar, Fuchsia, Rum, and Rouse Harota. It's no Marahora, Moster, or Kalim, Lord Moster. He roused the Hamation Media, and a foot flesh or Bush and Conrad. The heinous Mawar, Vision Bar, Vision Loyal, and Barca. The first chef Rupi and War came a hook chef Rupi and all Tahitian, or Pasula, like Rapsillion and Raw, and Christmas at the Advent. It took him a horn to do, and hound, boyhood, and night, Father. Lian chef sheets, and Monet, the Monera, that flicks, and then again, and all Blasta, Sarah. Show them a rimel on the shield, Ganship, ski at the swiftness, show rim them plastic and them buckle-ear, and counsel and the witness. Shulam jo flutter and nord, maar against Philip and Mona and Washington. It's Padam Leavana and more and Bama, where he, but Mogarth and Malaha, a house is made a reactor, and downward to Goyas in the Platica. His flushings of other greater have thrown, and hand of that idea, because she's down. His Toshe saying several hamyon, that truckily order the shows again, leave us to garn arrogant damer of Cockpacker Switzerland. Tom Shanaich and Moss. Well, not then it's their real week. He holds them with worse than one of all. No diamond, hot flick, no cat Anish way. Właśnie też znaczenie polamowy. Mistrz nie też. To nie Batman. Poszłam i najęłam się. Najęłam się mistrzowi śmierci. Spisaliśmy umowę, opatrzyliśmy pieczęcią, splunęliśmy w dłonie. Miałam pójść z nim do Rosji na rok jeden dzień. Przynajmniej był układ. Kiedy spotkałam go na rynku, zapytał, czy już ktoś mnie zatrudnił. Co za szczęście oświadczył. Kiedy mistrz szukający dziewczęcia znajduje dziewczę szukający mistrza. Miałam ledwo 19 wiosen, kiedy dobiliśmy targu. Zostawiłam znak na papierze i z marszu zostałam zakontraktowana. Co za szczęście, oświadczam, co za szczęście, że znalazłam się w jego szponach. Chciałbym podkreślić, że nie oszukiwał mnie i nie molestował, gdyż, prawdę mówiąc, nasz związek przypominał raczej romans.
albo zwykłe w świecie chodzenie ze sobą. Prowadzę do wodopoju i do czarne krowy z bajecznymi rodami. Kładą się na pastwiskach wśród kostrzewy, kończyny i lucerny. Wędruję z nimi po wzgórzach dalekich i zielonych. Prowadzę je brzegiem w lasce, gdzie znajdują spoczynek i wracają do zdrowia. Poganiam je drągiem i rózgą przez dolinę samotności. Tam mogę je wypasać. Na górskiej przełęczy, na szczycie, na spodelowych czarniskach. Gdy tylko spojrzę pod nogi, kręci mi się w głowie. Jego kraina sięga dalej niż wzrok. Jeszcze dużo dalej. Ktoś mógłby pomyśleć, że cały świat ma bezładanie, zwłaszcza gdy słychać, jak jęczą i zawodzą cierpiące dusze w ciemnościach. Sam ma bogactwa nieopisane, strojne diamenty i brylanty. Nawet John Damy coś szalał. Nawet jego piramidy złota to końskie łajno w porównaniu z nim. Najęłam się mistrzowi śmierci. Boję się, że już nigdy nie wyjdę z jego cienia. Co czeka mnie u kresu dnia? Nie mam pojęcia. Czarny chleb i kawa? A może ktoś udzieli mi głosu? Maybe this is the right moment to say a few words about translation. Well, you might have noticed that we are reading these poems from really nicely produced books, poetry books, published by the Gallery Press. Books which are bilingual, so including the Irish poems and the English translations. Może to dobry moment, żebyśmy porozmawiali o tłumaczeniach. Jak Państwo widzą, czytamy te wiersze ze zbiorów, które są dwujęzyczne. Ciekawie wydane przez wydawnictwo Gallery Press, ale oferują wiersz po irlandzku i obok tłumaczenie na angielski. What is really exciting is that the translators are called poets. These are poets, the greatest poets of this island can boast of today. My favorite volume is this one, the WARTOŚCI. And the back you have a photograph of the three Irish women poets. The one on the right is Newland, the other two also Irish poets. But here in this volume, they are the translators. They look like Irish sisters. And what I like about this picture is that there is a feeling of some kind of joy, yes, of working together, cooperating. There's even a special Irish word for cooperative work. Now, yes, so this is a case, yes, of the old tradition being revived, where three exciting women poets come together and produce a book translating Newland's verse. Translating often very freely, yes. I think that... Ważne jest to, że tych tłumaczeń z irlandzkiego na angielski wierszy mówi wykonują poeci, wykonują najlepsi poeci współczesni w Irlandii. Moim ulubionym słownikiem jest The Water Horse, który jest pewnego rodzaju wspólną inicjatywą trzech poetek, trzech kobiet współpracujących ze sobą przy tych tłumaczeniach wierszy mówi. Jest na to nawet specjalne określenie w języku irlandzkim, które zostało podane przez WOLE. No i chciałabym tu zapytać o to odświeżenie ducha wspólnoty. W jaki sposób tłumaczenie jest wspólnotą, jest wspólnym graniem? My favorite translators are a woman, Lady and a man, Paul Muldoon. And the reason, one of these. Now the other is Maeve, and she goes off the wall a bit. But I always say to her, Maeve, you've gone off the wall. And then she says, okay. Ray is from Dublin and Maeve is from Moimi ulubionymi tłumaczami jest Paul Muldoon, mężczyzna, i Nicholden, kobieta.
Na tym zdjęciu Emil jest z lewej, Mona jest z prawej, a po środku jest Nate Martinson z Belfastu. I Nate ma taką tendencję, żeby się trochę kryć i kulić i staram się ją wydobywać do przodu. The reason I trust I trust especially Elaine and Paul is they're both very erudite in Irish. They know Irish very well, and because of that, also if there's something they don't understand, they ring me up and ask me, and it's very positive for a relationship. And therefore, if they come out with something that I find is a little bit strange, but I trust it because they are good poets and they know how to make. You see, it's like languages. They're like currency. If you put word for word, then you don't make any currency exchange, and then you're going to get bad quality. I mean, let's face it. If you pay €1 for a zloty, it's not going to work. But you have to make a currency exchange, and it's poets who know how to do that, and that's why I trust them. I powodem, dla którego najbardziej ufam właśnie Paulowi i Elin, jest to, że oboje, poza tym, że są świetnymi poetami, są także świetnie wykształceni, erudycyjni, a kolejną cechą, która także gwarantuje świetne tłumaczenia, jest to, że jeśli czegoś nie wiedzą, natychmiast się zapytają. I nawet jeśli okaże się, że wpadną na jakiś nietypowy pomysł, dziwny pomysł w tłumaczeniu, to ja im ufam, dlatego że wiem, że są świetnymi poetami. Chyba poezja jest trochę tak jak z walcami. Ciężko przykładać 1 do 1 i w ten sposób tłumaczenie poezji nie działa. Przykładem było, w jaki sposób przełożyć €1 do 1 złotego. Wiemy, że nie jest to najlepszy pomysł. Tak, trzeba, żeby zadziałała zmiana, trzeba znać kurs. Yeah, and it's just dawned on me now as I'm saying it, that actually Irish is the image in Irish is a lighter currency than the image in English. The image in English is heavier, and because the image in Irish is held up by the music of the words, so you can put more images together. Now, if you do that in English, it makes metaphors, and so you have to make a currency. Przykładem jest to, że obraz w języku irlandzkim jest lżejszy, to znaczy więcej obrazów można skompilować w obrębie wiersza niż w języku angielskim, gdzie obraz jest cięższy. Najprawdopodobniej ma to coś wspólnego z melodią. W jakiś sposób irlandzki wybrzmiewa, a angielski, jeśli się tworzy kilka obrazów, wyprodukuje taką wartość pomieszanych metafor. So, shall we conclude with one more poem? Yeah, I'd like to do the one about the mermaids, because there are about 40 poems. There are about 40 poems here about mermaids, and basically it all started as I began to imagine the language change in Ireland. That we moved from one language to another, and I definitely know in my mother's generation that they crawled up from the pullulating community of Irish speakers onto the hard rocks of English for education. I chciałabym przeczytać wiersz o Syrenie. W tym tomie jest około 40 wierszy o Syrenach. Wydaje mi się, że obraz Syreny jest niezwykle ważny w tradycji irlandzkiej. Ma to też coś wspólnego ze zmienianiem języka, z przechodzeniem z jednego języka w drugi, na przykład z irlandzkiego w angielski, kiedy trzeba szybko zmieniać język. So it started off as that idea, and then it took on a life of its own.
And the first generation, my mother really didn't want to know about Irish. And so the first generation is, they don't want, of American people, they come up from the sea, they don't want to know about water. And they're in denial, as psychologists say. I na przykład jeśli chodzi o pokolenie mojej mamy, to takie pokolenie, które wyszło z wody, no to oni żyją w stanie wyparcia. Nie chcą mieć nic do czynienia z wodą, nie chcą tym samym mieć do czynienia z Irlandii, wybierają się go. So, what happens, I thought, to the mermaids in the next generation? What happens when they meet water? I mean, can they describe it? What kind of an experience is it? And this is what the poem is. I kiedy pomyślimy o kolejnym pokoleniu, które nie ma już tej traumy związanej z wyjściem z wody, moje pytanie brzmi, jak oni reagują na tę wodę, czyli irlandzki. I to jest właśnie wiersz na ten temat. A recovered memory of water. Sometimes when the mermaid's daughter is in the bathroom, cleaning her teeth with a thick brush and baking soda, she has the sense the room is filling with water. It starts at her feet and ankles and slides further and further up over her thighs and hips and waist. In no time it's up to her oxford. She bends down into it to pick up hand towels and washcloths and all such things as are sodden with it. They all look like seaweed, like those long strands of kelp that used to be called mermaid hair or foxtail. Just as sudden the water recedes, and in no time the room is completely dry again. A terrible sense of stress is part and parcel of these emotions. At the end of the day, she has nothing else to compare it to. She doesn't have the vocabulary for any of it. At her weekly therapy session, she has more than enough to be going on with just to describe the strange phenomenon and to express it properly to the psychiatrist. She doesn't have the terminology or any of the points of reference or any word at all that would give the slightest suggestion as to what water might be. A transparent liquid, she says, doing as best she can. Right, says the therapist. Keep going. He coaxes and cajoles her towards word making. He has another run. As in flow, she calls it, casting back gingerly in the midst of words. A shiny film, dripping stuff, something wet. Queen an Lichwie. We're in the Ruby and the Henny, the shower folk, and Lana at the Echo, the sled show, the soul bacala, picture this, the Lena and Shomer to us in history. The flea shake of custom, the routine, the shiverer to us, the fluttery, Charmosy, the crumine, the Boston. Ni fada the mean she was good is not good idea. Crumine she sounds a mini. A pepper was bloody mark who are the law of your chaka, or my sound. How come I found the air? Let's go over the kelp who the British, quite by the bar and urban library water. And some the hobbit gem and fish finish, we father the meal and shoulder and long, gem Paris. What struck the boss at the right version of the whole point of the day? Session pay. He'll rather be a cake from Cumberiding in the fish. It means the public character role is the care for it. Eggen session and shaker, carrot shop the news, in a though and do it yet a year and still actually shot and he knew. The very newly got them barrels of food. You can tell me yesterday, not tell me Pagarhat, not popular bay of one of the goodness rules of KIEDYŞ. Not three years ago, a dear sheep, a dear of a queen deal. Shall, a dear terribly queen of birth. Feature on Mola is a VSA and Guinea Tanner. There and sheep, Europe, Ella. Where Damy open cheer, the authority to go on the national level, Rockplanian, our shooter. Look, which is a very inadequate description of water. Nie do końca dokładna opis. Po prostu nie wierzysz. Może być. Odzyskana pamięć wody. Kiedy córka syreny zamyka się w łazience i szoruje zęby do morszczycz i sobie wytycza, ma czasem wrażenie, że łazienka napełnia się wodą. Woda zbiera u jej stóp i kostek, podnosi się coraz wyżej do półki i ładuje pas. Ani się nie obejrzy, a woda jest pod jej pachami. Schyla się wygodnie ścieranicznie, ścierka i inne drobne rzeczy. Już cały
Wyglądają jak glony, jak pasma wodorostów, zwane cyleniem głośno, albo miesiączek tam. Ale woda szybko cofa się z jednej chwili do końca znowu usuwa. Uczuciom syreny towarzyszy koszmarne napięcie. Koniec dnia już nie ma nic, co trzeba mogła je porównać. Nie ma odpowiedniego słownika. Na cotygodniowej terapii ma wiele innych problemów, które opisać sobie codzienne zjawisko i opowiadać o tym składnie swojemu terapeucie. Brak jej terminologii, brak punktów odniesienia, brak słów, które określiłyby trafnie, czym jest woda. Taki tłum przezroczysty mówi, a to się stanie. Jasne, odpowiada terapeuta, jasne, mówi dalej. Kusi, namawiają do słowotwórstwa. Próbujemy raz jeszcze. Przypływ. Tę rzecz nazwać, przebierając złotem głównym wśród słów. Śniąca powłoka. Wilgoć. Coś bardzo mokrego. Thank you very much. Okay, any questions? It's been very long and we've covered an awful lot. Czy jakieś Pani eseje ukazały się po polsku może, we fragmentach chociaż? Pytam, czy jakieś eseje Pani ukazały się po polsku?